W dzisiejszym odcinku pokażemy zdobienia w stylu Aqua Explosion. Przypomnimy Wam, jak pracować z produktem Aquagel, który kilka sezonów temu był wielkim hitem, a teraz, troszkę zapomniany, wraca w wielkim stylu. Pokażemy Wam, jak tworzyć efektowne zdobienia przy jego użyciu. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Katarzyna Wojczak, druga wicemistrzyni świata. Cześć! Nasza gwiazda z centrali, ale również królowa supermatu, ponieważ tam, gdzie może, supermatem dopomoże. Lepiej nie mogłaś tego ująć. Będziemy robić 2 zdobienia Aqua Explosion. Nie przedłużając, zaczynamy. Zdobienia utworzymy dzięki Aquagel. Podkład do zdobień namalujemy lakierami hybrydowymi Mr. Black i Mr. White. Kolory, jakimi wykonamy dzisiejsze zdobienia, to Ninja Nude, Giorgio Banani, Pasteliusz, Prima Aprilis, Bingo, Petarda, Energizer i Figo Fago. Kontury zdobień i detale wykończymy Arte Brillante Black Poison i White. Całość zdobień pokryjemy topem Super Matte. Tipsy zmatujemy bufferem o gradacji 180 na 240. Zdobienie namalujemy 3 pędzlami Nail Art 006, 007 i Aquarel Sting. Rozpoczynamy od pierwszego zdobienia, które jest bardzo proste. Można zaryzykować stwierdzenie, że nawet wasz facet, który ma 2 lewe ręce, poradziłby sobie z nim. Zresztą możemy zrobić taki challenge. Sprawdzimy, który facet poradzi sobie najlepiej. Podeślecie nam zdjęcia i wymyślimy jakiś konkurs. Jak chcecie kiedyś taki challenge, to dajcie znać w komentarzach. Może ukleimy z tego jakąś fajną akcję. Zmatowionego tipsa pokrywamy w całości kolorem Mr. Black i utwardzamy w lampie przez około 30-60 sekund w zależności od mocy lampy. Kasia pracuje na tipsie przeźroczystym, dlatego nakłada 2 warstwy, żeby nie było prześwitów. Jeśli my pracujemy na płytce, to spokojnie wystarczy nam 1 warstwa, ponieważ produkt jest wystarczająco napigmentowany, ale trzeba pamiętać, że nie tylko pigmentacja koloru się liczy, ale również technika, którą nakładamy. Musimy ten kolor rozłożyć równomiernie, żeby nie było prześwitów. Na utwardzony gładki kolor bardzo cienko przysmarowujemy Aquagel i nie utwardzamy go. Pracujemy na mokrej powierzchni produktu, aby kolory mogły się swobodnie rozpłynąć. Jeśli chcemy, żeby nasze zdobienie samo się rozpływało i nie mamy potrzeby kontroli prowadzenia tego zdobienia, to możemy nałożyć Aquagel nieco grubiej. Troszkę tak, jakbyśmy nadbudowali płytkę, na przykład bazą proteinową. Na szkiełko Nail Art wykładamy krople kolorów, którymi będziemy tworzyć zdobienie. Po kolei Ninja Nude, Pasteliusz, Bingo i Energizer. Krople powinny być nieco większe, aby mieć produkt pod ręką i nie tracić czasu w trakcie zdobienia na dobieranie koloru z buteleczki. Pędzelkiem 007 nabieramy pierwszy kolor, Ninja Nude. Za każdym razem robimy to w specyficzny sposób. Najpierw pozwalamy się napić całemu włosiu, przesmarowując pędzelkiem przez krople koloru kilkukrotnie. Następnie pobieramy kroplę na czubeczek pędzla i przy jej pomocy rozprowadzamy kolor po tipsie. Zaczynamy od centrum tipsa. Kładziemy niewielką kroplę koloru na środku i przeciągamy w górę i w dół, wykorzystując całą długość włosia pędzla. Analogicznie do pierwszej rozciągniętej kropli dodajemy kolejne, pracując w ten sam sposób i rozciągając każdą z nich. Mamy na uwadze to, aby każde rozciągnięcie skupiały się mniej więcej w tym samym miejscu, zarówno na górze, jak i na dole. Przed każdym malowaniem kolejnej kropli dobieramy koloru na pędzel, żeby pracować świeżym materiałem. Utwardzamy powstałe łezki przez 30 sekund i czyścimy pędzel o suchy wacik. Przesmarowujemy tips cieniutką warstwą Aquagel, ponownie nabieramy na pędzel kolor, tym razem Pasteliusz, i na tle powstałych łezek z Ninja Nude malujemy nieco mniejsze w kolejnym kolorze. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund i czyścimy pędzel o suchy wacik. To samo działanie wykonujemy z kolorem Bingo i Energizer. Tworzymy głębie zdobienia i nadajemy mu kolorytu. Każdy z rozpłyniętych kolorów utwardzamy w lampie przez około 30 sekund. Całość pokrywamy topem Super Matte i utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Na szkiełko Nail Art wykładamy kroplę Arte Brillante Black Poison i Protein Base. Do kropli proteiny wsypujemy kilka sztuk bulionu Rose Gold. Arte Brillante Black Poison nabieramy na pędzel Nail Art 007 i powstałe płatki dzielimy na mniejsze, prowadząc cienkie linie pomiędzy każdym z nich. Wizualnie tworzymy kształt podłużnych liści. Utwardzamy w lampie przez 40 sekund. Arte Brillante jest bardzo dobrym produktem do malowania linii nawierzchniowych, konturów albo jakichś zdobień,
ponieważ jest taki szybki i sprytny w pracy. Po pierwsze, nie zawiera lepkiej warstwy, po drugie jest super dobrze napigmentowany i po trzecie ma w sobie błysk. Więc rysujemy linię, utwardzamy i gotowe. Nie trzeba tego ani poprawiać, ani czyścić lepkiej warstwy, ani też nabłyszczać. Przy tym zdobieniu, jak widać, mamy matową powierzchnię i błyszczącą górę, co nam daje jeszcze dodatkowy kontrast i sprawia, że te paznokcie są jeszcze bardziej ciekawe. To jest jedno z ulubionych połączeń Kasi, mat z błyskiem. I jeżeli lubicie takie zdobienia, to koniecznie followujcie Kasię na jej mediach społecznościowych Katarzyna Wojtczak, ponieważ ma tam sporo fajnych pomysłów. Zmieniamy pędzel na Nail Art 006 i nabieramy niewielką ilość proteiny. Malujemy na zdobieniu podkład pod cyrkonię. Bez utwardzania proteiny układamy w jej miejscach gdzieniegdzie cyrkonię, uwzględniając ich wielkość w odniesieniu do całości zdobienia. Pędzelkiem Nail Art 006 mieszamy proteinę z bulionem, tak aby otuliła bulion w całości. Ruchami wytrącającymi wyprowadzamy pojedyncze kuleczki bulionu do ułożenia na tipsie. Namoczony bulion przenosimy na paznokieć. Delikatnie posuwamy kuleczki po płytce paznokcia i uzupełniamy nimi przestrzeń między cyrkoniami. Dzięki takiemu ułożeniu bulionu nasza kompozycja będzie bardziej opływowa i nie będzie zahaczać o ubrania naszych klientek. Jeśli w trakcie pracy bulion osunie się, możemy zamrozić pojedyncze kuleczki w lampie. Tak prezentuje się pierwszy tips ze zdobieniem wykonanym techniką Aqua Explosion. Szybkie, efektowne i nie wymagające szczególnych umiejętności zdobienie. Jedyne, o czym musicie pamiętać, to tempo pracy. Po małej rozgrzewce przechodzimy do nieco bardziej skomplikowanego zdobienia, które będzie wymagać od nas większej wprawy. Pokrywamy tips 2 warstwami Mr. White'a, utwardzając każdą z nich około 30-60 sekund w zależności od mocy lampy. Przemywamy lepką warstwę wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off i matowimy tips bufferem o gradacji 180 na 220. Nanosimy delikatny szkic motylka po to, aby wiedzieć, gdzie usytuować plamy kolorów. Nie powinien rządzić nimi typowy przypadek. Nawet w pracy tak plastycznym produktem, jakim jest Aquagel, musimy mieć plan działania, wedle którego pracujemy. Na szkic nakładamy nieco grubszą warstwę Aquagelu, tak jakbyśmy malowali po prostu kolorem hybrydowym. Nie musi być już tak cienko, jak przy poprzednim zdobieniu. Tutaj chcemy, aby kolor po Aquagelu rozpłynął się nieco bardziej. Aquagelu nie utwardzamy. Na szkiełko Nail Art wykładamy kroplę kolorów Giorgio Banani, Prima Aprilis, Petarda i Figo Fago. Sięgamy po Aquarel Sting i zamykamy na nim suchy wacik, aby utworzyć łopatkę z włosia pędzla. Łopatką nabieramy pierwszy kolor Giorgio Banani i rozprowadzamy go w okolicy górnej części skrzydełek. Następnie dodajemy Petardę i Figo Fago. Im bliżej centrum motyla, tym ciemniej. Utwardzamy w lampie przez około 30 sekund. Po wykonaniu stylizacji czas na top, no i wiadomo, Kasia Wojtczak nie byłaby Kasią Wojtczak, gdyby nie zaproponowała wersji matowej, czyli znowu używamy supermatu. Bardzo lubię ten efekt. Bardzo i uważam, że dużo dziewczyn nosiłoby matowe paznokcie, gdyby ktoś im pokazał, jak przepięknie kolory wyglądają, jak one czasami nawet zmieniają się. No kolor niby zostaje ten sam, ale jeżeli nałożymy matowy efekt, to nabiera innego wymiaru. Ja znam klientki, które noszą 3, 4, 5 razy z rzędu matowe paznokcie, zanim z powrotem powrócą do błysku. Więc, kochani, jeżeli nie macie jeszcze matowego topu, koniecznie trzeba nadrobić zaległości. Na szkiełko Nail Art wykładamy kroplę Arte Brillante Black Poison i White. Następnie odnajdujemy wśród stworzonych plam namalowany wcześniej szkic i poprawiamy jego linię cieniutkim pędzelkiem Nail Art 007 zamoczonym w kropli Arte Brillante Black Poison. Najpierw poprawiamy linię szkicu na wysokości pępka motylka, następnie domalowujemy dolne i górne skrzydełko po prawej stronie. To samo wykonujemy po lewej stronie. Linię prowadzimy jednym pociągnięciem. Staramy się, aby były w miarę cienkie, aby nasz motylek nie wyglądał jak na sterydach. Możecie w międzyczasie przymrażać udane linie dla pewności zachowania czystości zdobienia. Zmieniamy pędzel na Nail Art 006, ponieważ w tak małym zdobieniu wewnątrz skrzydełka będziemy chcieli domalować łuki. Wewnątrz prawego górnego skrzydełka domalowujemy falbangę w kształcie kilku łuków. Na dolnym skrzydełku prowadzimy kilka linii od pępka do zewnętrznej części skrzydła w celu wypełnienia go. Następnie sięgamy ponownie po Nail Art 007 i prowadzimy linię od miejsc między łukami na dużym skrzydełku aż do środka pępka. Wykańczamy zdobienie kilkoma niezobowiązującymi liniami.
Niektóre miejsca konturujemy grubiej, aby wyraźnie oddzielić od siebie skrzydełka i nadać im głębi. Nieco nad pępkiem zaznaczamy główkę motylka i czułki. Jedną maleńką kropelkę, którą przykładamy i rozciągamy w stronę łebka. Pędzel prowadzimy mikroruchami, bardzo precyzyjnie. Na sam koniec z zewnętrznej strony dolnych skrzydełek domalowujemy falbanki w kształcie kilku pogrubionych łuków. Dzięki temu skrzydełka wyglądają bardziej zwrotnie i profesjonalnie. Zmieniamy pędzel na Aquarel Sting i mikromałą ilością Arte Brillante Black Poison, prawie niewidoczną na pędzelku, delikatnie podcieniowujemy zewnętrzną część prawego górnego skrzydełka. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Sięgamy po sondę i mniejszą kulką zamoczoną w kropli Arte Brillante White wykańczamy zdobienie, tworząc malutkie kropeczki na pogrubionych konturach skrzydełek. Gotowe! Tak prezentuje się drugie zdobienie stworzone w stylu Aqua Explosion. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście fanami matowych paznokci, czy podobały Wam się Aqua Explosion w wersji Basic i troszkę bardziej zaawansowanej oraz jakie jeszcze zdobienia chcecie zobaczyć na tym kanale. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!